Wyobraź sobie film, który jest energiczny, niespokojny i niejednorodny. Mimo wielu momentów burzy zaskakuje przebłyskami specyficznego, surrealistycznego humoru. Yeah. What's your name? Steve Wilson. What kind of music do you make? Weird shit. Taki właśnie jest dokument Insurgentes, przedstawiający wycinek z życia niezwykłego artysty Stevena Wilsona. Nie jest to ani biografia, ani zapis trasy koncertowej, co mógłby sugerować tytuł. Zamiast tego intencje duńskiego reżysera Lasse Hoyle są jasne od samego początku, nawet jeśli ich efektem jest bombardowanie mało klarownymi obrazami. Drodzy Państwo, będziemy oglądać film przerażający i przywołujący lęki. Będziemy oglądać horror egzystencjalny, przebrany za dokument. W pierwszych sekundach każde zagranie ma dostarczać niepokój, rozedrganie i wywoływać u widza dyskomfort. Wprowadzający bohatera napis pojawia się w nietypowym miejscu i nietypowym czasie, gdy ujęcie prezentujące Wilsona jest po prostu brzydkie, a to, co on mówi, nie ma żadnego znaczenia. Zamiast jego słów słyszymy dronowy, może nawet horrorowy wręcz podkład, wymieszany zresztą z odizolowanymi dźwiękami z różnych jego kompozycji. Chwilę później oglądamy zdjęcia uśmiechniętego Stevena z dzieciństwa, ale napięcie narasta, bo muzyka nie odpuszcza i powoduje coraz to większe rozdarcie między pozytywnym obrazem a negatywnym dźwiękiem. Hello, Paul. I'm Steve. I used to go to school here a long time ago. Pierwsza normalna dialogowa scena filmu przedstawia Stevena powracającego do swojej dawnej szkoły. Rozmawia z woźnym i idzie do sali, w której jako przestraszony 13-latek dał pierwszy koncert. Wątek urywa się w momencie, gdy Steven stwierdza: You're either good at music or you're good at sport. I've never known anyone good at both. Gdy następuje powrót do szkoły, rozwija on swoją myśl. Music was more of a kind of a solitary thing, you know. I mean, you go home and you'd listen to music and you learn to play your instrument and you try to write songs, while other kids were out sort of playing football and skateboarding and stuff. So being into sports was a more social thing. No dobrze, a co się wydarzyło w międzyczasie? Otóż wiele rzeczy. Tunele i ciemne przestrzenie. Idzie nimi Steven, ale czy tylko Steven? Czy ta zakapturzona postać to on? Czy może śledzi go jeden z chłopaków z teledysku do Fear of a Blank Planet? Una vez un niño estaba enfermo. Su mamá estaba triste y a los pocos días fueron al hospital y le dijo al doctor que tenía mal el corazón. O czym mówi Meksykanka Susana i czy w ogóle powinniśmy to wiedzieć, skoro nie ma żadnych napisów? Czy częste loty ponad chmurami reżyser wykorzystuje, by nawiązać do Solaris, do jakiejś tajemnicy i niedostępności ukrytej w niepokojącym muzycznym podkładzie? Czy życie może być na tyle przejmujące i zamknięte, by odseparować człowieka od śmiechu? Bo przecież kobieta w tym ujęciu wyraźnie się śmieje, ale nie mamy prawa tego usłyszeć. Jesteśmy oddzieleni ścianą dźwięku i z tego dźwięku w świecie Stevena Wilsona będzie rodzić się kompozycja. Steven Wilson musi kochać muzykę. Such is his fury that he's captured his violent loathing of MP3 players on camera. Why do you think the old iPod is the devil's plaything? Well, there's three basic issues for me. The first reason is the quality is very poor. For me, it's like the equivalent of looking at a photocopy of a beautiful painting. It's a very compressed, convenient way of listening to something that actually should be listened to at the highest possible level. It's a piece of art, after all.
Jak widać, Wilson nie przepada za pewnymi trendami i ma całkiem konkretne poglądy na ich temat, ale można odnieść mylne wrażenie, jakoby był on przeciwnikiem digitalizacji i internetyzacji. Well, I don't actually, you might be surprised to hear that I don't disagree with you on that. In fact, I think the internet probably has in many ways liberated music in a way from a kind of period of time when it was very much in control of the record companies, in control of marketing, and what the internet did was provide an opportunity for artists to go directly to their audience. Życie muzyka w trasie koncertowej to świetny przykład rzeczy bardzo dynamicznej i zmiennej, więc szybki montaż i tempo bardzo dobrze współtworzą Insurgentes. Zarazem tak częste zmiany miejsca powodują w człowieku pewnego rodzaju rozdwojenie, które nie pozwala w pełni przebywać w żadnym z miejsc. Lasse Hoyle konsekwentnie o tym przypomina poprzez regularny rozłam między ścieżką wideo a ścieżką audio, ale najważniejszym wnioskiem jest fakt, że gdziekolwiek nie polecisz, w jakim kraju czy mieście nie wylądujesz, horror wciąż będzie ci towarzyszył, jeśli jego źródłem jest twoje wnętrze. Dlatego ujęcia Wilsona z uszami myszki Miki w Disneylandzie stanowią tak specyficzne, acz wyborne źródło komizmu. Choć nawet tak pozytywne miejsce, nawet tak wesołe trąby nie potrafią pokonać lęków, niepokoju, poczucia obcości. Ale właściwie to dlaczego? Czy niezależny i podążający swoją ścieżką artysta ma zakaz pozytywnego myślenia i radości z życia? I find happy music extremely depressing. Mostly quite depressing. It's particularly if it's happy music that has no spirituality behind it. If it's just sort of mindless party music, quite depressing, you know. But largely speaking, I'd say I was the kind of person that responds more to melancholia, and it makes me feel good. And I think the reason for this is that I think if you respond strongly to that kind of art, it's because in a way it makes you feel like you're not alone. Insurgentes trzyma widza w klinczu i niemal bez przerwy przytłacza go percepcyjnymi kłopotami. Trudno odnaleźć się w trwających parę klatek niezrozumiałych migawkach, czy przyjmować ponury, popsuty i dysocjujący podkład muzyczny bez głośnego przełykania śliny. Wszystko potęgują surowe, ziarniste ujęcia pozbawione stabilizacji. Nawet kolory są albo mocno wyblakłe lub niewidoczne przez ciemność, albo wręcz przesycone i nienaturalne. Dlatego klasycznie zmontowana scena z dnia składania autografów przez Wilsona ma wielką moc oddziaływania. Towarzyszy jej utwór Collecting Space, nieprzerywany, gotowy i stanowiący nutkę optymizmu czy wręcz oddechu. Jest jak proces odkształcania gniecionej sprężyny, przywracania do pierwotnego kształtu. Według Lasse Hoyle takim pierwotnym kształtem artysty, a może po prostu człowieka, jest przeciwieństwo samotności i życie w zgodzie ze swoimi wartościami. Wtedy samoistnie pojawia się naturalna i niepodzielna radość. To jeden z wielu powodów, dla których naprawdę warto obejrzeć tę ukrytą perłę kina.